Kociek? Czy dojedziemy, to zobaczymy. No słuchajcie, elektryk w tym odcinku. Będzie elektryzująco. Iwonka, ja tutaj Ci pozwoli, że ja wejdę sobie na chwilę tutaj. Słuchaj, jeżeli to wszystko, co jest najważniejsze, to żeby hamulec silnikowy był w pozycji A. Zobacz, jeżeli uruchamiamy go, zwrócić uwagę na ciśnienie. Wiadomo, jak ciśnienia nie ma, to nie pojedziemy. I teraz jak jest ta zielona ikona tutaj, to on jest gotowy do jazdy. I teraz sprężarka bije. A nie słychać. No to jest, bo ona też jest elektryczna, prawda? Bo dużo kierowców robi taki błąd, że daje na pozycję rozrusznik, znaczy nie na rozrusznik, tylko w pozycję zapłon i jeżeli nie przekroją Ci gotowości, to nie będzie biła sprężarka. Nie? Okej. Mieliśmy taki akurat Filip, nawet 40 ton tak pojechał. No. Dobra, Pozdrawiam Filipa. co jest ważne, zarządzanie ładowaniem, tutaj sobie to klikniesz, on pokazuje ile ma energii, na jaki zasięg, to co mówiłem, zasięg, on sobie liczy co 15 km od Twojego zużycia, czyli na przykład jeżeli będziesz miała tendencję spadkową przez 15 km, to on będzie wiadomo liczył mniej, jak będzie pod górkę, ale naprawdę bardzo dobrze to działa, on sobie też dodaje to co zrekuperował do energii. Tutaj jak podłączysz ładowarkę, to też będziesz widzieć jakim prądem on ładuje. Widzisz, tu jest na przykład 117, tam z 150 km, tu jest 200, 110, nie? I ja to liczę w ten sposób, że na przykład mamy dostępnych, tak naprawdę tutaj jest 390 kW, ale niech to będzie 380 podzielić przez na przykład te 117, tu jest więcej. To jest 320 km zrobisz i to jest realny zasięg, prawda? Tak naprawdę rekuperacja tutaj odbywa się na 3 sposoby, ale wszystko to musi być hamulec w pozycji A. Puścisz nogę z gazu, ta rekuperacja jest taka najsłabsza. Jeżeli Twoja prędkość będzie wyższa jak 60 na godzinę, on Ci przejdzie sam wolne koło, czyli tak jak normalnie tradycyjny spalinowy. Jeżeli będzie prędkość poniżej 60 na godzinę, to on po prostu zacznie Ci rekuperować. Jeżeli zrobisz coś takiego, zobacz, tak klepnij lekko nogę w hamulec. Jeszcze mniej, coś takiego. To wejdziesz w pierwszy stopień rekuperacji. Jeżeli potrzebujesz... A niezależnie przy jakiej prędkości? Niezależnie. To jest na przykład, bo tu są 2 stopnie siły rekuperacji. Ten pierwszy to jest taki słabszy, on będzie tak wytracał prędkość, to jest coś takiego jakbyś hamulcem silnikowym robiła, prawda? A drugi, jak dotniesz tego hamulca, to on będzie rekuperował trochę mocniej. Z pustą naczepą tego nie poczujesz. Na płaskich nawierzchniach mocno tego nie poczujesz, jak on bardzo mocno wytraca. W górach już tak, w górach jechałem to naprawdę, moim zdaniem on ma ponad 800 koni hamowania, jeżeli byśmy wzięli tą rekuperację. Czyli po prostu A jeżeli będziesz potrzebować więcej, to dotniesz jeszcze raz tak samo nogę na hamulec i on rekuperuje z podwójną siłą. 0, jak będziemy, czyli jak zrobisz tak, nie masz rekuperacji, nie masz wolnego koła. To jest dedykowane wtedy, jak jest bardzo ślisko, żeby wiadomo, gdzieś tam Cię nie złożyło z tą naczepą. I jeszcze on tak samo rekuperuje, ale to wszystko w pozycji A. Jeżeli będziesz wytracać prędkość, a lekko dotniesz nogę na hamulec i będziesz trzymać nogę na hamulcu. Wtedy on też bardzo fajnie rekuperuje. To jest ta najwyższa siła jego, tej rekuperacji. I jeżeli mocniej, to oczywiście załączy hamulce zasadnicze. On ma oczywiście 2 tryby jazdy, nawet 3. To jest ten tryb, tak jak ciężarówka, tradycyjnie w spalinowym to jest standard, tu jest tryb ekonomiczny. Wciśnij mod, to teraz masz tryb zasięg, czyli tutaj tak naprawdę zobaczysz, jak włączysz tempomat, to na tym trybie zasięg ten samochód nie będzie Ci odpuszczał tak jak na trybie ekonomicznym minus 10 na tempomacie, tylko minus 15. Jak jeszcze raz wciśniesz, to pewnie będzie tryb mocy. To jest tak jak i w ciężarówce. Tutaj już jest ta szatańska moc 666 koni. Po przejechaniu tam minutę z hakiem samą skoczy na tryb ekonomiczny. To wiesz co, to kamery Ci ustawimy pod naczepą, ja Ci wszystko pokażę, bo teraz nie ma sensu tego omawiać. Tam są takie 3 kreski na panelu od drzwi, to sobie kliknij to 2 razy, to wyjdziemy z tego menu. O, jeszcze raz. A to, co ta linia tutaj została, to jest po prostu linia referencyjna, jak ktoś ustawił sobie
do naczepy. Ale ja Ci to wszystko wytłumaczę. Dobrze. Jeżeli chodzi o głębokość gazu, to też takie rozpędzanie najlepsze jest gdzieś około połowy gazu, ale też, żeby ta prędkość rosła. Widzisz, to zużycie od razu, to tak jak w spalinowym też pójdzie od razu na maksa, ale sama zobaczysz zaraz, że jakimi prędkościami warto jechać, wiesz? Możesz sobie spróbować takimi prędkościami 83 na godzinę na przykład. I zobacz, na przykład jeżeli mamy teraz w pozycji A, nie chcę, tutaj puścimy nogę z gazu, patrz, to on już rekuperuje delikatnie, prawda? Jeżeli chcesz wolne koło, to patrz, przytrzymasz, a teraz tak, dotknij lekko nogę na hamulec, o, i widzisz, on rekuperuje więcej, tu w prawo pojedziemy. Tylko że tu nie ma takiej prędkości, żeby to aż tak wykorzystać. Nawet jakbyś trzymała lekko nogę na hamulcu, to w tej sytuacji też jest bardzo dobrze. To jest coś do oduczenia się zupełnie, nie? No tu jest hamulcu, nie? troszeczkę do tego hamulca, no to co mówiłem, jesteśmy przyzwyczajeni, żeby go nie dotykać, no w elektryku jest troszeczkę inaczej. I teraz zobacz, rozpędź się do jakiej prędkości chcesz, to nie o to chodzi, żeby go głaskać cały czas, to zużycie, zobacz, też będzie Ci pokazywało, że na początku jest wysokie, ale tak naprawdę oszczędzamy wtedy, kiedy utrzymujemy daną prędkość i to jest obojętnie od prędkości tak naprawdę. Zobacz Iwona, teraz jak puścisz nogę z gazu, mamy 55 na godzinę i teraz patrz, jak ja przytrzymam tutaj plusem, to on Ci przejdzie na wolne koło, widzisz? On nie będzie teraz rekuperował, ale to jest lepsze niż cała rekuperacja, czyli to obniża zużycie energii, zobacz jak szybko Ci spada. Jeżeli będziesz chciała sobie na przykład rekuperować, w tej sytuacji nie trzeba, bo trzeba pewnie dodać jeszcze nogę na gaz. Gdybyśmy chcieli rekuperować, to wtedy sobie operujesz tutaj tym pedałem hamulca, czy też hamulcem silnikowym, tylko mówię hamulec ten silnikowy, tą dźwignią, no to wtedy masz tą rekuperację taką no dość dużą. No dobra, czyli po prostu dalej toczenie jest najbardziej opłacalne w bilansie ostatecznym. Dokładnie. Niektórzy w elektryku myślą, że najważniejsza jest rekuperacja, najważniejsze jest zmniejszenie zużycia energii. Ale to trzeba się też rozpędzać, żeby można było... Tak, dokładnie tak. To jest ważne, jak my wytracamy prędkość. Dlatego nawet jak pojedziesz sobie tą autostradą, będziesz jechać 83 na godzinę, to tak naprawdę, to dokładnie to, co teraz zrobiłeś, zobacz, on już wskoczył na wolne koło, a teraz lekko daje hamulec, żeby on się rozpędził. Zobacz, widzisz, on rekuperuje, a teraz jeszcze raz, idealnie to zrobiłaś, widzisz? To czuć, a teraz noga na gaz i już on jedzie dalej, nie? Ale to zrobiłaś idealnie właśnie, że nie było czuć tego przyhamowania, czyli zasadnicze nie zostały uruchomione. A tutaj zobacz, nawet jak na tempomacie sobie ustawisz daną prędkość, to on sobie jedzie. Oczywiście on ma tutaj Pilot Assist, ma tempomat adaptacyjny. Wszędzie tam, gdzie chcesz na przykład zwolnić, to tak jak tutaj, to zobacz, lepsze by było, patrz, najpierw ruchem bezwładnym, nie? Zobacz, czyli energii będziemy mieć tutaj bardzo nisko, a na przykład już w końcowej fazie sobie tym hamulcem dohamujesz. O, dokładnie to, co teraz robisz, widzisz? Celujesz w to, żeby się nie zatrzymać na rondzie, no nie? Czyli nas interesuje to Audi, które tam jedzie. I to jest to samo w samochodach spalinowych, tylko to taka jazda musi być w miarę spokojna, prawda? Bo znowu wiesz, jak będziemy się wiecznie rozpędzać, to tak naprawdę takim lekkim gazem, to my na to nie zwracamy uwagi, ale i tak zużycie energii będziesz miała wysokie. To, co mówisz, żeby mieć ruch bezwładny, to trzeba mieć prędkość, bo inaczej tego nie zrobimy. Elektryk to jest takie najlepsze narzędzie do nauki jazdy ekonomicznej. No to nie, jest no właśnie już widzę, nie? elektryk i jazda na głębokiej rezerwie, prawda? Na zewnątrz, nie? A tutaj zobacz, nawet jak włączysz sobie tempomat, bo tutaj musisz plusem, nie minusem, No, tylko plusem, tak, jak tak. chcesz, Dobra, wolne to koło. No, dobra, to ja sobie tak ustawię to. Bo oczywiście jak będziesz jechać na tempomacie, obojętnie od prędkości, którą masz na tempomacie, to tempomat i tak wolnym kołem sobie steruje po swojemu, prawda? Nawet jak hamulec masz w pozycji 0. Tylko na A to jest bardzo ważne, że no wtedy jak wyłączysz tempomat, czy cokolwiek będziemy przyhamowywać, czy zasadniczym, czy też tym klepnięciem nogę na hamulec, no to on będzie rekuperował, a tutaj ta rekuperacja no jest ważna. Dużo nowego, nie? I tu napęd jeszcze bez lusterek. To będzie ciekawe, powiem Ci szczerze. Jaki jest odbiór kierowców, którzy wiesz, pojadą w trasę i jakbym miała gdzieś skręcać, to im powiedz, bo wiesz, jestem tak zaoferowana. No spoko, jedziemy cały czas prosto. Wiesz co, no tych dwóch kierowców takich, co miałem, oni ze Stalowej jechali gdzieś tam do Berlina, ale żeśmy te ładowarki im pogarniali, czyli te ładowanie, żeby już nie czuli stresa. Oni mieli stres na pewno. No powiedz, że stres jest wiesz, gigantyczny, nie? No, że wiesz, no co z elektrykiem w razie, no niestety, jeżeli chodzi o ładowania tego samochodu, no to trzeba będzie odpiąć naczepę, no nie, no bo tutaj w Polsce no nie mamy takich
Kurde, ja tam się wcisnę gdzieś, nie potrafię. No tutaj na tych mopach, te 300, co zauważyłem, no to tutaj by była szansa po prostu podjechać z naczepą, nie? No. Długość ładowania to jak ja się powinna nastawiać? Wiesz co, on ogólnie ma tutaj do przyjęcia 250 kW i więcej on nie będzie ładował, no to czyli jak 250 będziesz ładować, tak, czy- w lewo, tak jest, sorry. O i teraz zobacz, widzisz, z hamulcem to też ten, zobacz, wskaźnik idzie mocno i 200, nawet 300 odzyskujemy. Ale bardzo dobrze pracujesz pedałem hamulca. Wiesz, to się okaże, jak zadzwonię do Ciebie z pasa awaryjnego. Nie. Jak to koło, co tam mówiłeś, go nie będę używać. Nie, zobaczysz, że... Zobacz, widzisz, już mamy 108, patrz. No. Zobaczysz, że z naczepą będzie nawet lepiej, tylko mówię, na pusto, Będzie pchało to troszeczkę, jak ale- będzie mocny wiatr, to lepiej, żeby był ładunek, jak go nie ma, dlatego że no, jak wiatr boczny, to wiadomo, on będzie Cię też trzymał troszeczkę. Podłączymy go i zaraz zobaczysz, jak się też, jaka procedura jest. Przy podpięciu to jest bardzo proste, przy odpięciu go to trzeba tam sekwencję naciskania przycisku na pilocie. Teraz jak- wszystko przytakuje Ci, a później będę się zastanawiać, wiesz? No, ale to masz telefon, jak coś, to dzwoni. Czekaj, to wyjdę. Uwaga. Te czułka właśnie są, wiesz, na... A tu nie człowiek, ma- ja nawet nie pamiętam, bo jej nie No. widziałam, a rzeczywiście. Wiesz co, jeszcze możesz Jeszcze podjechać będę. troszeczkę. Weźmiemy kluczyk i chodź, ja Ci pokażę. To będziesz musiała tylko otworzyć sobie te dwie klapki. No, Wtyczki do szybkich ładowarek są takie. okej. Czyli to tutaj wystarczy, zobacz. Wetknąć. Jest pomarańczowe światło. On sobie sprawdza, samochód sprawdza ładowarkę. Jak zacznie mygać na zielono, to znaczy, że będzie ładował. Czy to jest tak, że jak ja podłączę, to ono cały czas już się ładuje, czy O. może być tak, że już jest zielone? Czy I teraz już się ładuje? myga zielone, No. to on teraz ładuje. Jak będzie świeciło na zielone na stałe, to znaczy, że jest już naładowany. Okej. No nie? Mamy godzinę 20 do końca ładowania. Czekaj, gdzie to jest? Bo nie Tu, widzę. Ach, tu, na środku. Widzisz? na wyświetlaczu. O, teraz będzie Okej. lepiej widać. Godzina O, 50? już jest godzinę 50. Aha. Czekaj, zobaczymy teraz, jakim prądem on ładuje. 39 kW. Na godzinę 50 do samego końca, nie? Czyli jak pojedziemy teraz na jakiegoś mopa, to tam będzie ładowanie dużo większe, więc się Dużo skróci większe. czas. Bo on ładuje od 20 do 80 najszybciej. Mówimy o tej szybkiej ładowarce. Te 20% ta ładowarka później zwalnia, nawet do takich wartości pod sam koniec. Czyli jak jest auto zamknięte, to się nie da wyciągnąć Nie da wtyczki. się... Zobacz, ja wcisnę stop. No, On widzisz, no, jest na czerwono, no. dlatego że i teraz nie dam rady wyciągnąć, bo tu jest taka zasuwka, która trzyma tą wtykę. Widzisz, on dalej ładuje. Żeby wyjąć, zakończyć ładowanie, to najpierw ten od otwarcia drzwi, przycisk, musimy wcisnąć i trzymać go takie dobre 5 sekund. Nie Dobrze. musisz liczyć, ale może być trochę więcej, no nie? Jak puścimy ten przycisk, to od razu stop. O, taka kombinacja. No taka kombinacja. Czekaj jeszcze raz. To, jak widać, nie działa. On powinien świecić na pomarańczowo. Dobra, teraz otworzyliśmy, przytrzymamy. Raz, 2, 3, 4, 5. To puszczamy, wciskamy ten. O, widzisz? Dobrze. I Teraz dopiero. mogę wyciągnąć. O, i To było tutaj już słychać. puściło, to właśnie to słychać. Przestało świecić. Nawet w taką pogodę to chodzi o to, żeby nie było złącza. Tak naprawdę to musisz go otworzyć Tak. i dopiero przytrzymać ten Tak, przycisk, tak, bo tak. w przeciwnym razie nawet jak będziemy trzymać, to widziałeś, że było na czerwono. Tak. A teraz jak włożymy, za chwilę on zacznie Dobrze. znowu, sprawdza sobie ładowarkę samochód i już zielone. ładuje, nie? Już się ładuje. No super. Z głodu nie pomrzemy. Iwona, tak, tu będziesz miała taką linię referencyjną. No. To Ci pokażę, jak sobie ją ustawić. Tu jest troszeczkę niżej jak tutaj, No. ale żeby ciągnik był wyprostowany z naczepą i wtedy około metra No, ja sobie tutaj stanę, no, a Ty sobie tu ustawisz na linię. okej. Ona dotyka mój tutaj. Dobra. I wtedy jak będziesz podjeżdżać na przykład pod krawężnik, No, to żeby ta na linia jak dojdzie do krawężnika, to będziesz około metra okej. do, Rozumiem. a jeżeli ona wejdzie wyżej, No, no to okej. To rozumiem. przejeżdża. To jest linia, czyli
wychodzić z swojego zestawu. Rozumiem. Dobra? Dobra. To ci pokażę, jak to zrobić. No, I zobacz, tutaj masz menu, no, te 3 kreski, nie? no. Wchodzisz w to. Tutaj sobie ustawisz, to jest długość twojego zestawu, żeby ci śledziły automatyczny zoom. Wchodzimy w to. No i teraz ta linia referencyjna. Wchodzimy sobie w to. No. I widzisz, i teraz patrz. Ja mogę sobie ją ustawiać. Widzę, no. Ja pójdę sobie tam z tyłu, Dobrze, a ty ustawisz tę Dobrze. linię do moich butów, dobra? dobrze. I akceptujesz to tym bocznym. Dobra. Jest good? Jest. Zrobione! Widzisz, jak teraz kręcisz mocno, skręć mocno, mocno w lewo. O, widzisz to, zobacz, ten widok cały czas będziesz miał na 2 kreskach tak. No. Sam z ciekawości później zadzwonię do Ciebie, jak Ci tam wyszło. Teraz sobie też wykasujesz to zużycie energii. No i po prostu będziesz widzieć, jeżeli będziesz miała tam 100, 110, to będziesz miała takie gwarantowane gdzieś tam 350. Sobie podzielisz to, te 380 przez to zużycie i naprawdę to będzie wychodziło bardzo dobrze. No. Powodzenia, Dziękuję Ci wszystkiego bardzo, dobrego. Marek. W kontakcie. Jakby coś, to dzwonić. Chyba No. Ci wszystko powiedziałem, a jakbyś czegoś nie wiedziała, to śmiało dzwoń. Mikrofon, Marek. O, Odetnij tylko. Dziękuję Ci bardzo. Dobrego dnia. Dzięki. No to jedziemy w tą trasę. Jak będzie? Nie wiem. Będzie jak będzie, aby było dobrze. Nie dość, że elektryk, to jeszcze lusterka do nauczenia się. Wszystko jest po prostu na raz do nauczenia się. Tak cichutko, nie? To będziemy się jakoś uczyć jeździć tym elektrykiem. To trzeba lodówkę włączyć pierwszy, wiesz? A musisz powyciągać wszystko. Tak nie jest, że możesz zrobić. Może być na świecie później. No więc słuchajcie, z nami jest godzina 20 jazdy, 67% baterii mamy i zasięgu 278 km, więc zasięg nam tylko rośnie. Ustawiłam prędkość 82 km na godzinę. I teraz tak, ruszyliśmy z Warszawy, jedziemy do Bydgoszczy na załadunek, na pusto. W Bydgoszczy się ładujemy i później jedziemy już, powiedzmy, że na Świecką. No więc teraz mamy po drodze 2 ładowarki. Nie dla ciężarówek, tylko dla osobówek, bo niestety w Polsce na ten moment są tylko 3 ładowarki w całej Polsce. Będziemy jedną mijać, ale tu generalnie właśnie widziałam, że jest jedna ładowarka. I zobaczymy, czy da się podjechać, bo tutaj jest szybka ładowarka, jest 350 kW, więc tutaj byśmy się szybko naładowali, natomiast tak tylko zerkniemy, już widzę, że tam są ładowarki. Natomiast jeżeli trzeba się będzie odpinać, no to chyba raczej pojedziemy na tą kolejną, którą mamy za 47 km i tam też raczej trzeba się będzie odpinać. No patrzcie, jak to wygląda tutaj. Tam jest. Więc są wolne, ale my mamy podpięcie z prawej strony. No tak gdyby wyjechać... Czekajcie, że jak tam jest... Gdyby tak wjechać całkiem po skosie, myślicie, że steknie tego kabla, czy nie? I później wycofać na prawą stronę? Tylko z kolei te zablokujemy. No, co myślicie? Trzeba by było wjechać i po skosie złamać się i się ustawić, a później wycofywać tutaj na prawą stronę i tylko te osobówki bym zablokowała. No więc nic, tak czy inaczej chyba po prostu pojedziemy na tą kolejną stację. Odpinać się to wiecie, odpiąć się 5 minut, podpiąć się 5 minut. A mamy jeszcze na tyle, że myślę, że chodzi o to, że wolałabym się tutaj naładować, bo to jest 350, a tamta... A nie, tamta jest też, a właśnie, bo chodzi o to tak, że wiecie, ja też się sama dopiero uczę i orientuję, ale widzę, że po prostu trzeba to tak dobrze strategicznie do przodu planować. I w nowszych Volvach
jest odpowiednie oprogramowanie, gdzie jak sobie wpiszę w trasę, to tutaj mi po prostu wyskakują ładowarki na trasie. Natomiast my jedziemy taką wersją demo, starszym modelem i my tego nie mamy. Taki trochę prototyp, dlatego też... Czekajcie, niech ja się tylko tutaj skupię. Dobra, tu nie ma lusterka, nie zasłaniasz mi. W kamerze widać. No, więc po prostu musimy sobie tutaj radzić z aplikacjami i mam tutaj mam w sumie kilka aplikacji, ale widzę, że jest jedna taka e-tracker, bardzo fajna, która mi pokazuje ładowarki. Jest jeszcze też taka inna, polska, Pol Energia bodajże się nazywa, że zapomniałam. I tam są też same szybkie ładowarki pokazane i właśnie widzę, że mam ustawioną tą właśnie szybką, bo tak podejrzewałam. Sprawdzałam sobie na Google, że tutaj może być problem. Dlatego jedziemy na tą też szybką, albo mi się pomyliło właśnie, bo ja znalazłam jeszcze jedną pod samym Toruniem i tam już jest taka wolniejsza, bo jest 150 kW, a ta, na którą pojedziemy, jest na zjeździe. Też chyba się trzeba będzie odpiąć, ale ona jest też 350, więc się też szybko naładujemy. Bo chodzi o to po prostu, że chcę mieć duży zasięg, żeby się załadować i z Bydgoszczy dojechać w okolice Wrześni i tam się znowu doładować. Teraz jedziemy na pusto, więc wygląda na to, że ten zasięg naprawdę wynosi ponad 300 km, tylko widzicie, z Volvo też nie ruszyliśmy pełnym akumulatorem, tylko ile było? 92%? Chyba 92 albo 90, więc no tak wiecie, no sama się też uczę, ale wolę się zabezpieczyć i wolę, żebyśmy nie musieli się nigdzie odpinać i jeździć do centrum, bo w Bydgoszczy są ładowarki, tylko wiecie, jak mówię ładowarki, to jest wszystko zawsze dla osobówek, co by oznaczało, że po załadunku trzeba by było odpiąć naczepę, jechać gdzieś do centrum, możliwie pod zakazy, naładować się i wtedy jechać jeszcze raz. No to jest bez sensu, lepiej się przy trasie naładować do pełna, załadować i wtedy się już znowu ładować przy trasie głównej. Jakie będzie spalanie, zużycie energii 23 tonami? Ja nie mam pojęcia. Ja nie mam pojęcia, bo to zależy raz, że od wagi i owszem widziałam tabelkę, że przy 44 tonach ten zasięg powinien wynosić 320 km. Natomiast tak, niska temperatura, a mamy dzisiaj 5 stopni, obniża już ten zasięg. Styl jazdy. Też to zależy od kierowcy i umiejętności, więc zobaczymy jak tam mój eco-driving. Tutaj to jest chyba po prostu najlepszy egzamin eco-drivingu. No i jeszcze kolejna kwestia jest też wiatr i deszcz. My jedziemy aero i ciągnik jest opływowy, natomiast no sami wiecie, wiatr obniża jednak zawsze ten zasięg. Tak samo i w dieslach. No i jeszcze wilgoć i deszcz podobno działają gorzej niż mróz na tą baterię, więc no zobaczymy co będzie. Testujemy, nie? To jest test. Co będzie, to będzie. Obyśmy tylko dojechali bezpiecznie, obyśmy nie stali w mrozie na stopasie awaryjnym. Ale mamy koło zapasowe. Koło zapasowe w sensie powerbanka mamy, więc... Czekajcie, my zjeżdżamy na Gdańsk, dobra. Bez tego wszystkiego to tak się już, wiecie, troszkę motam. Wszystko nowe. Człowiek tyle lat jeździ, a dalej się czegoś uczy nowego. I to ile się uczy nowego, nie? Najważniejsze, że zasięg tylko wzrasta. To już jest... Napawa mnie to dumą. Ale jestem głodna. Natomiast powiem Wam szczerze, że przed wyjazdem w tą trasę to się bardzo stresowałam, że jak się załaduje i tutaj taki zestaw, no to w sumie już może ważyć 44 tony, w pełni załadowany, bo ciągnik jest cięższy. Trochę się bałam, że ten zasięg to dosłownie będzie 80 km i że w którymś momencie braknie ładowarki po trasie i że ja stanę na środku autostrady i nie będę miała czym jechać. Tak się stresowałam, ale to tak teraz wstępnie coś mi się zaczyna wydawać, że to Volvo załadowane jest w stanie zrobić takie, że gdyby było dużo ładowarek, to na międzynarodówce dałoby się nim jeździć i tylko nie jeździć na jedną pauzę dziennie, tylko na 2 pauzy dziennie. Pod warunkiem właśnie, że na każdej pauzie ładowałoby się. Tak coś mi to pachnie wstępnie. A czy to się potwierdzi, no to zobaczymy. Natomiast no, problem jest pewnie taki, że tych ładowarek w Polsce jest 3. Ale podobno ma być wybudowanych 10 nowych. Gdzie? Nie wiadomo. Na drodze. Bo i nie w sumie, kto to wie, nie? Może gdzieś nie na drodze, może gdzieś u kogoś na bazie będą ładowarki. Kiedy? Jak będą, jak się wybudują. Gdzie? Tam, gdzie wybudują. Będą, kiedy będą. A my dojedziemy, kiedy dojedziemy.
Patrzcie tu, MOP Główno-Wschód i tutaj też jest ładowarka, też oczywiście dla osobówek. Sprawdzałam 150 kW, więc my możemy 250 przyjmować. Zajedziemy, zobaczymy. I gdzie ta stacja jest? Na pierwszy rzut oka nie widać jeszcze ładowania. Idziemy tak na ADR-y. Tam jest niby zakaz na ciężarówek. Żeby nie było, że jeździmy po zakazach, to pojedziemy tak i źle zrobiliśmy, bo nie ma przejazdu tam. Trzeba było jechać pod zakaz. Wszyscy teraz wyjeżdżają. Gdzie to się też trzeba? Albo nie, jest ok. Tak wstępnie zobaczymy, gdzie te ładowarki, żeby teraz były tak jakby na osobówkach po prawej i żeby nic tam nie było, żeby było wolne. Kurde, po lewej stronie. Ładowanie po prawej. No, odjeżdża, ale tak się tu nie zmieścimy. No, widzicie? Tak to wygląda. Bo jakbym stanęła nawet maksymalnie, widzicie, przy lewej stronie się przytuliła, no to po prostu to nie sięgnie. Ale gdybym ja stała tam, w przejeździe, widzicie? No widzicie, gdybym wiedziała, to bym stanęła tam i by ta ładowarka sięgnęła. Czekajcie. Czy my jesteśmy tak w stanie zrobić, czy nie? O, już ktoś tam za nami jedzie, więc... Tak to zrobimy, może sobie wyjedzie. Jedźcie, pany, jedźcie, a my się tu spróbujemy wcofać. Nie wiem, czy będę potrafiła cofać tym tak w ogóle. To teraz już... Jakbyś widziała coś, że w coś wjeżdżam, to dawaj znać, bo to wiesz. Nie mam patrzeć z tą lusterką, nie widzę wiele. Brakuje takiej orientacji w ogóle z tym lusterkiem. Tego tak nie zrobimy. Muszę troszkę poprawić, bo to jest przy prawej się musimy zaraz ustawić. Już człowiek wie, co, gdzie i jak, by było ok, nie? To dobrze wchodzi, czy nie? No dobrze. Musimy się przykleić maksymalnie, widzicie? Do krawężnika. Oj. Patrzcie, jak to widać w tym lusterku generalnie. Tak człowiek niby wszystko widzi, ale jeszcze nie rozumie, co widzi w sobie. Dobrze, spróbujemy. Tutaj. Zobaczymy, jaki nam pokaże czas ładowania i tak dalej, więc chodźmy. W ogóle to pierwsze przymierzmy, czy my tutaj sięgniemy, tak wstępnie. Dobrze, tak. I co? Dostanie, dobra, to spróbujemy zrobić płatność. Pierwsze, z tego co się orientuję, to wszystkie te firmy mają swoje aplikacje, natomiast ja nie wiedziałam w końcu, już tyle aplikacji nie będę robić, więc będę po prostu kasować. Cena 3,25 za kilowatr. Opłata, nie zdążyłam powiedzieć co jest, dobra, czyli tak, spróbujemy zrobić takie coś jest, nie? Aplikacja, nie mam aplikacji, czyli tak robimy. Tap to pay. Ale co tap to pay? Że tak? Remove card processing. Ale co tap? Chyba tu? A, że tu pewnie, tak? No to tą weźmiemy. Opłata za postój powyżej 60 minut 40 groszy. Czyli to wybieramy. To. Sprawdzanie karty. Not accepted. A restarting. To się robiło, tu się otwierało klapki.
Tak. I co? Na razie miga. Samochód sprawdza sobie ładowarkę. Jak będzie zielona, to wiem, że będzie się ładować. Jest pomarańczowo. To jest pomarańczowe, nie zielone, nie? No to. O. Czyli się nie ładuje. Może jednak będę musiała ściągnąć aplikację. No dobrze, coś nam tu nie działa jednak. To będziemy ściągać. No tam jest czerwono. Czy tak jeszcze? Może mi teraz same stówki będą lecieć z karty. Not accepted. Wszystkiego się trzeba nauczyć. Będziemy ściągać aplikację jednak. Ach, dobra, bo ja muszę kluczek i wtedy. Okej, więc tak, muszę przytrzymać. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To nawet nie potrafię tego wyłączyć. Dobrze, teraz 0, 1, 2, 3, 4, 5. To pokazywał mi Marek, jemu działało, a mi nie działa. Jeszcze raz. Zamykamy. Przytrzymujemy. Tak naprawdę to musisz go otworzyć i dopiero przytrzymać ten przycisk, bo 5. Tak? Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.